Im bliżej sezonu startowego, tym częściej możecie spotkać górali na stadionie. Tutaj byliśmy już trzeci raz na tym obozie na Teneryfie, wykonując bardzo ciężką jednostkę, w którą zaangażowany był też nasz trener. 20 razy 400 metrów plus siłownia zaraz po tym treningu stanowi naprawdę bardzo duże obciążenie, ale jednocześnie jest to jedna z tych rzeczy, która jest wymagana, aby znajdować się na tym najwyższym poziomie. Przed Wami jeden z ostatnich mocnych treningów na tym obozie, czyli 20 razy 400 plus siłownia. I znowu odwiedzamy stadion. Dzisiaj tym razem odwiedzamy go na 400. Mam nadzieję, że moje problemy zdrowotne już się zakończyły i będę w stanie zrealizować tym razem całość treningu, a nie tylko jego część. Także do dzieła. Tam. Jak tam? Dobrze. Co dzisiaj robimy, trenerze? Dzisiaj biegamy elementy wytrzymałości szybkościowej, aczkolwiek przepychamy próg beztlenowy. Będziemy biegać odcinki 400-metrowe. Grupa męska mocna to po 70 sekund, czyli prędkość 2,55 na kilometr. Bawimy się przerwą, czyli przerwa będzie 100 metrów, maksymalnie 45 sekund. Dobra, super. Polecę na rozgrzewkę. Tak jest. Zaczynamy standardowo od rozgrzewki w tempie progresywnym, czyli 6 km od 4,10 do 3,36 na kilometr. Nieco dłużej niż przy ostatnich pobytach na stadionie, ale chcieliśmy rozkręcić nieco nogi. Dziewczyny zaczęły swój trening nieco wcześniej, natomiast my ruszyliśmy po krótkim wstępie i jedziemy. Pierwszy odcinek. Jak zauważycie tutaj, będziemy się regularnie zmieniać na prowadzeniu tak, by przejmować od siebie ciężar i opór wiatru. Ile było? Dobrze. Pomaga to w trakcie takiego treningu w grupie utrzymać stałe, równe tempo, bez męczenia cały czas jednej i tej samej osoby. Dzięki temu jesteśmy również w stanie oszczędzać się nawzajem, nieco jak w peletonie kolarskim, tak aby każdy wykonywał podobną pracę i aby pomóc sobie nawzajem wykonać ogólnie szybsze właśnie odcinki. Ile? Super. Wszyscy biegamy tak naprawdę, można powiedzieć, swój własny trening, natomiast czasami trening w grupie pomaga przepchnąć nieco te granice możliwości. Ja tutaj szczerze Wam powiem, nie czułem się jeszcze idealnie. Owszem, wykonałem całą jednostkę, wykonałem cały trening, ale na przykład tak jak widzicie tutaj, nieco odstawałem momentami od chłopaków. Dlaczego? Dlatego, że zwyczajnie te przerwy były dla mnie dosyć krótkie i też czułem, że odcinki są na takiej dosłownie granicy możliwości. Natomiast tak jak trener powiedział, jest to trening przesuwający możliwości na progu beztlenowym. Dobrze, dobrze, dobrze. Lap 18, 39 seconds. Dobrze, to jest 40 sekund przerwy tylko. Rytmem, rytmem. Lap 19, 110. Minuta 10. Super. Ta przerwa wychodzi krótko, nie? Poniżej 40 sekund, możecie do tych 45 sobie też tam troszeczkę zluzować, nie? Tego truchtania, ale wszystko w punkt. W drugiej serii dla mnie zrobiło się nieco ciężej. Jak widzicie, biegałem też nieco wolniej i te przerwy tak naprawdę zwolniły tylko do 40 sekund, ale szybko udajemy się na siłownię. Dlaczego robimy siłownię zaraz po treningu na stadionie? Nie wiem, bo się nie znam. No generalnie jest to zupełnie inny rodzaj ruchu, zupełnie inny rodzaj obciążenia do tego, co wykonujemy na co dzień. Poprawiamy napięcie mięśniowe, usprawniamy swój układ troszeczkę nerwowy, można powiedzieć. I zyskujemy siłę do tego, żeby szybciej i lepiej biegać, już w bardzo dużym uproszczeniu. A czy jest to bezpieczne? Bardzo bezpieczne wykonanie po jednostkach progowych, po jednostkach tempowych. Wykonanie tego albo tego samego dnia, jeżeli trenujemy 2 razy dziennie, lub nawet bezpośrednio po uzupełnieniu wszystkich płynów i tych energetycznych rzeczy. Można to wykonywać bezpośrednio, zyskujemy na czasie i troszeczkę, można powiedzieć, dzięki zastosowaniu tego treningu siłowego przyspieszamy swoją regenerację. Jest dokładnie tak, jak powiedział trener.
Pomimo tego, że czuć czasami duże nawarstwiające się zmęczenie mięśniowe w trakcie wykonywania tej jednostki siłowej, wspomaga ona regenerację i dynamizację ruchu. Każdy z nas wykonywał tutaj nieco inne ćwiczenia. Ja jadę dalej swoim planem, który miałem określony jeszcze przed obozem i w trakcie tej jednostki wykonywałem 2 ćwiczenia typowo siłowe oraz 2 ćwiczenia dynamizujące, czy też takie, które mają pomóc mi generować większą moc w trakcie odbicia. Pierwszym ćwiczeniem był RDL obunóż, który wykonywałem z ciężarem do 110 kg w super serii z Palow Pressem, takim jednonóż, jak tutaj widzicie. Często zresztą łączymy wszystkie te ćwiczenia, które wykonujemy właśnie z takimi ćwiczeniami typowo zabezpieczającymi. W tym przypadku były to dla mnie właśnie Palow Press oraz później przysiad, a właściwie odwiedzenie kopenhaskie. Przysiad bułgarski, który tutaj wykonuję, również jest wykonywany w takiej formie, aby schodzić wolniej w dół, przytrzymać chwileczkę dosłownie na dole w tej rozciągniętej pozycji i wyjść nieco szybciej do góry. Oczywiście demonem prędkości ani dynamiki nie jestem, dlatego nie wygląda to jak u powerlifterów, ale jak na moje możliwości jest to bardzo, bardzo dobra jednostka siłowa. Wykonujemy tutaj trzecią tak naprawdę już jednostkę siłową na obozie, później była jeszcze 1/4 i szczerze Wam powiem, że widzę, że ten poziom siły bardzo, bardzo mocno wyszedł do góry. Pierwsze z ćwiczeń dynamizujących, czyli high pull, które bardzo mocno pomaga właśnie usprawnić tą tylną taśmę, ten łańcuch wyprostu, który jest nam potrzebny do odbicia, szczególnie w trakcie podbiegów, szczególnie w trakcie odcinków, w których musimy szybko przesuwać się ku przodowi i wykonuję go w super serii z odwiedzeniem kopenhaskim. Jest to bardzo fajne ćwiczenie, które zabezpiecza mięśnie przywodziciele, ale jednocześnie wzmacnia mięśnie antyrotacyjne. Drugim ćwiczeniem takim dynamizującym, czy bardziej mającym na celu generowanie mocy, są po polsku zwane cofanki, czyli inaczej ćwierć przysiady. I na koniec wykonywałem jeszcze, aby usprawnić troszeczkę sztywność stawu skokowego, coś co pomaga nam właśnie w dynamicznym odbiciu 5 razy 30 metrów, 5 razy 30 sekund skakanki obunóż. Bardzo często dodajemy to właśnie na koniec treningu. I to koniec tego treningowego dnia. Jak widzicie, czasami musimy naprawdę mocno namęczyć się, aby po prostu biegać na tym najwyższym poziomie i zabezpieczyć się przed kontuzjami. Czy jednak jest to dla nas uciążliwe? Oczywiście, że nie. Spełniamy swoje marzenia, robimy tak naprawdę to, co kochamy najbardziej i żadne zmęczenie, które odczuwamy w trakcie treningu, nie rzutuje na naszą satysfakcję, którą mamy później ze spełnionych celów, czy po prostu z całej tej drogi, którą się kierujemy i w której jesteśmy coraz lepsi. Dzięki za oglądanie, zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.